Ten film nie jest sponsorowany przez producentów ukraińskich traktorów, aczkolwiek będzie o robocie sprzątającym, który wygląda jak czołg. Czyli najnowszy Samsung JetBot AI Plus. Fajna, długa nazwa i jest AI, czyli jest nowocześnie. A czy faktycznie taki jest? I czy ten robot naprawdę jest taki super, jak Samsung go opisuje? Bo to jest właśnie nowy robot, który ma wszystko zrewolucjonizować. Dowiecie się tego w dzisiejszej recenzji. Sposobem Samsunga na utrzymanie się na dosyć ciężkim już rynku robotów odkurzających jest to, że szokuje wyglądem. Ich powerboty, które wyglądały jak postaci z Gwiezdnych Wojen, czyli mieliśmy tam Vadera i mieliśmy tam Stormtroopera, no właśnie w ten sposób, wyróżniając się wyglądem, sprawiły, że ich sprzedaż była naprawdę fajna. I Samsung pokazał, jakie to są super roboty, mimo że w porównaniu do konkurencji były naprawdę słabe. Tutaj jest trochę inaczej. W tym kontekście, że nadal Samsung szokuje wyglądem. Mamy robota, który wygląda jak czołg, ma kamerę, naprawdę ma tyle różnych dziwnych rzeczy w sobie, że będę o nich jeszcze długo opowiadać w trakcie filmu, ale z tą różnicą, że ma być też dobrym robotem. I ma być takim robotem, który ma faktycznie zrewolucjonizować to, jak jest sprzątane nasze mieszkanie. A czy tak jest, czy nie, to tego dowiecie się już w trakcie recenzji oraz na jej końcu, a ja już kończąc drugi wstęp, przechodzę do jego naprawdę dziwacznego wyglądu. Zacznijmy od wyglądu tego robota, który zajmie mi dobrych kilka minut, potem przejdę do stacji, bo Samsung, projektując tego robota, spojrzał się na wszystkie istniejące roboty odkurzające i stwierdził, musimy coś zmienić. I gdy się spytali pewnie, nie wiem, jacyś członkowie zespołu, szefa, co zmieniamy, to on powiedział wszystko. I taki jest ten robot, jest kompletnie inny, wyróżniający się na tle wszystkich, ale nie tylko takim ogólnym zarysem tego, że wygląda jak czołg, ale wszystkich takich rzeczy, niuansów w nim również. Zaczniemy od jego wysokości, która jest moim zdaniem jego przekleństwem. Ten robot ma wysokość 13,6 cm. Najniższy robot, czy tam jeden z właśnie z takich najniższych robotów, który ostatnio był wyprowadzony, który ma wbudowany lidar w swoją obudowę, ma wysokość 8,6 cm. To jest 5 cm. Porównując to do rynku samochodowego, no to tamten to jest, powiedzmy, nie wiem, sedan albo jakiś kupek, coś w ten deseń wysokości, nie? A ten jest tirem. Więc jak możecie zobaczyć, ta różnica jest duża. Na niekorzyść Samsunga pod tym względem, że on nie wjedzie Wam pod żadne meble. O tym możecie zapomnieć. On ma nawet problem z wjechaniem pod kaloryfer. Na przykład, gdy macie kaloryfery i trzeba tam wjechać. On nie da rady. To jest na zasadzie samochodu, który po prostu nie wjedzie do garażu podziemnego. Tak jak widzicie go teraz, no to on nie jest w sumie aż taki wysoki. Gdzie jest jeszcze ta wysokość? Ten lidar, który tutaj widzicie, on jest wysuwany, gdy sprząta. Więc jak ja go uruchomię, to się wysunie, wtedy zobaczycie jego faktyczną wysokość. Teraz już jest duży. Gdy się wyłącza, to lider zjeżdża. Ale niemniej jednak podczas sprzątania jest i w pewnych momentach przeszkadza. Jeżeli chodzi o sam wygląd tego robota, tak jak jest z przodu, to wygląda bosko. W tym kontekście, że on tutaj ma, nie wiem czy pamiętacie Knight Ridera i ten samochód, któremu tak to jeździło, to czerwone światełko z przodu i każdy chciał mieć ten samochód. On ma takie niebieskie światełko. Jak jeździ, to mu też tak się świeci ten LED i po prostu wygląda bosko, bo naprawdę wygląda inaczej niż cokolwiek innego. Z przodu ma również kamerę, bo jeżeli chodzi o nawigację tego robota, to mamy zarówno lidar, jak i kamerę 3D, czyli nowoczesne połączenie, bo ten Samsung jest robotem z sztuczną inteligencją, ale o tym będzie w specyfikacji technicznej, bo tego jest za dużo, żeby Wam opowiedzieć o wszystkim naraz. Mówimy tylko o samym wyglądzie. Więc tutaj mamy kamerę, a z przodu, czy tam od góry, mamy, no właśnie, taki jednolity panel i teoretycznie nie ma jak się dostać do pojemnika na śmieci. On jest magnetyczny. To jest fajne. Możemy go w ten sposób ściągnąć i dostajemy się do bardzo niewielkiego, bo zaledwie 200 ml pojemnika na śmieci oraz filtra wylotowego. Bo
to potem jeszcze będę wspominał o takich rzeczach, czy tam przypominał o pewnych elementach. Ten robot posiada aż 3 filtry. Posiada filtr w samym pojemniku, posiada tutaj filtr wylotowy oraz tutaj jeszcze kolejny filtr. Więc ja sobie wyjmę ten pojemnik, ale przy okazji go sobie wyłączę, żeby go nie irytować. Tu masz przycisk. Gdy ja sobie wyjmę ten pojemnik, widzicie, jest dosyć ciężki, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o pojemność, to nie jest za duży, ale pamiętajmy o tym, że mamy stację i ona ma nam służyć za to, gdzie się znajdują wszystkie odpadki. Z tej strony mamy pojemnik. Tutaj jest właśnie pierwszy filtr. OK. Drugim filtrem w robocie jest ten tutaj filtr wylotowy. Czyli jest naprawdę czysto pod kątem powietrza, które z niego wylatuje. Co jest zaletą tych filtrów jest to, że są one zmywalne. Czyli możecie nawet z 2 lata z nich korzystać i nie będziecie musieli ich wymieniać, bo będziecie je myć pod bieżącą wodą. Sam powiem szczerze, że nie wiem do końca, nie widziałem też specyfikacji, jakie dokładnie są to filtry. Nie wiem też, jaka jest cena ich, żeby je kupić. Może z czasem się to pojawi i będzie trochę więcej wiadomo. Więc to, jeżeli chodzi o samą górę, magnetyczna nakładka wylądowała. Tutaj z tyłu mamy jeszcze właśnie ten przycisk on-off, taki fizyczny, żeby robot mógł jeździć. Z przodu ta kamerka, jak Wam wspominałem. Więc zobaczmy sobie robota teraz w ten sposób, czyli do góry nogami. Co się rzuca na pierwszy rzut oka? I to jest bardzo ważna rzecz, o niej też będę potem wspominał. Brak szczotki bocznej. Możecie, teraz też to zrobię pod lepszym kątem, tak żebyście zobaczyli. OK, już sobie wrócę. Więc tak, mamy główną szczotkę, którą ja sobie wyciągnę i Wam zaprezentuję. Znacznie szerszą niż szczotki, które możecie zobaczyć na przykład w Dreame albo w Roboroku. Dlatego, że ona nie jest zamontowana pomiędzy kółkami tutaj głównymi robota, tylko z przodu. Dzięki temu ona ma bardziej właśnie ten taki czołgowy wygląd, a sama szczotka przez to jest po prostu dłuższa niż wszystkie inne i w teorii nie potrzeba wtedy szczotki bocznej. Zaznaczam mocno słówko w teorii, bo praktyka potem jest już kompletnie inna. Ale Samsung tak wymyślił, ich decyzja. Poza tym mamy 4 kółka. Mamy 2 kółka główne, mamy z tyłu kółko, które jest troszkę większe po to, żeby właśnie lider miał się na czym oprzeć oraz takie małe sterujące kółko tuż przy szczotce bocznej. Tutaj również znajduje się przestrzeń magnetyczna do samoopróżniania, bo tutaj samoopróżnienie jest oddolne, nie z tyłu, tylko od dołu. Za pomocą rury to leci do pojemnika na świeci i gdy on podjeżdża do stacji do samoopróżniania, magnetycznie jest to otwierane i wszystkie śmieci wylatują. Czy wszystkie? To też będzie w tej części dotyczącej samego działania. Więc to wydaje mi się główne punkty, jeżeli chodzi o wygląd samego robota. To teraz przejdźmy do wyglądu stacji. Jeszcze bardzo ważna rzecz, o której nie wspomniałem przy okazji wyglądu tego robota, a o której muszę Wam koniecznie powiedzieć. Tak jak widzicie, ten robot ma kształt czołgu, jest fajny, plastikowy. No właśnie. On jest plastikowy, te wszystkie elementy są twarde. Tutaj nie mamy żadnej gumy czy czegokolwiek, co zamortyzowałoby uderzenie. Więc gdy ten robot w coś uderza, to on się nie bawi, on w to uderza. Jeżeli chodzi na przykład o jakieś meble, to on je obija po prostu z dosyć dużą siłą. I to jest element, który moim zdaniem Samsung musi zmienić. On musi mieć jakąś formę tworzywa tutaj, które nie będzie niszczyło mebli. Bo gdy robot sobie nie poradzi i po prostu nie wychwyci, że coś jest na jego drodze, co nie powinno się tam znajdować, a w większości to robi, ale to będzie w tej części technicznej, no to on w to po prostu uderzy, a przez to, że nie mamy tutaj żadnych takich elementów miękkich, no to siła uderzenia będzie po prostu taka, jakby walnął w niego jadący plastik. A różne meble mogą mieć różną odporność na tego typu uderzenia, więc o tym trzeba koniecznie pamiętać. Stacja, jak możecie zobaczyć, jest znowu bardzo wysoka.
Nie wiem, o co chodzi Samsungowi z tymi robotami, że oni idą w wysokość, ale jest chyba najwyższą stacją, z jaką ja miałem do czynienia. Jest stosunkowo chuda, więc na szerokość nie będzie Wam zabierała dużo miejsca, ale wpakowanie ją gdzieś tak, żeby była mało widoczna, może być już problematyczne. U mnie się zmieściła, ale ja mam naprawdę dużo przestrzeń, bo przygotowaną pod suszarkę, której finalnie nie mam, więc możecie się domyśleć, że tam jest naprawdę sporo tej przestrzeni. No tutaj w mniejszych pomieszczeniach myślę, że byłoby ciężko. Dosyć prosto możemy się dostać, proszę, do kolejnego filtra. Tylko trzeciego już filtra, który znajdziemy w tym samym zestawie, tutaj się znajdującego. Również filtr zmywalny, czyli możecie go wykorzystywać wielokrotnie. Zamiennik, nie wiem jeszcze jaka cena, ale jest, więc warto o nim pamiętać. A od samej góry, gdy sobie damy przycisk i sobie otworzymy, to mamy, teraz znowu go sobie obrócę, jest na tyle wysoki, że mi jest ciężko trochę przy nim operować. Tak wygląda worek na śmieci, który możecie zobaczyć z takim ładnym napisem Samsung. Trochę mi tutaj farfocji lata, który nawet się tak ładnie zamyka, więc jak możecie zobaczyć, jest to worek na śmieci, który jest tylko i wyłącznie pod Samsunga. Żadnych zamienników raczej nie sądzę, że dostaniecie, więc będziecie musieli kupować wyłącznie te oryginały. Dosyć skomplikowany sposób jego montażu. Ok, teraz mi się udało prosto, ale myślę, że takie 4 litry spokojnie powinny wystarczyć na miesiąc, 2 miesiące sprzątania bez problemu. Więc to jest na pewno jego duża zaleta, ale tak jak tak naprawdę każdego robota z stacją do samoopróżniania. To teraz kilka słów o technologii, bo ten robot jest naszpikowany technologiami. Co jednak nie oznacza, że są one idealnie dopracowane, ale wszystko w swoim czasie. Mamy tutaj, tak jak sama nazwa wskazuje, Samsung JetBot AI Plus. Jest tutaj dedykowany procek od Intela, też właśnie pod kątem sztucznej inteligencji. Mamy radar i mamy kamerkę z przodu 3D, które mają właśnie w głównej mierze działać w ten sposób, że mają pozwolić robotowi na inteligentne sprzątanie całego mieszkania. Jeżeli chodzi o takie podstawowe jeszcze funkcje, to Samsung jakoś super się nie dzieli tym, jaką ma pojemność baterii czy moc sprzątania. Pojemność baterii to są okolice gdzieś 4000-3800 mAh. On powinien dać radę sprzątać przez około 90 minut non-stop, więc moim mieszkaniem spokojnie daje radę. Podobnie z Soshi i potwierdzamy, to są mniej więcej te wyniki. Więc on jak wyruszy, to 90 minut posprząta i wróci. Więc mamy tutaj tę sztuczną inteligencję, o której Wam wspominałem i teraz sobie spojrzymy na nią pod 2 kątami. Zacznijmy od punktu pierwszego, czyli sprzątania. Jak on sobie radzi ze sprzątaniem? Ma lidar, ma kamerkę, czyli musi sobie radzić super. Ma dużo technologii, które nie są idealnie dopracowane. Tak bym powiedział. Robot jest w stanie idealnie wykryć małe przedmioty. Więc to jest fajne. Ma tutaj sztuczną inteligencję zabudowaną. Jak wiadomo, sztuczna inteligencja, przeważnie uczenie maszynowe, polega na tym, że z czasem jest coraz lepsza. O to w tym wszystkim chodzi. Więc mam nadzieję, że on się naprawdę z czasem, ta sztuczna inteligencja się na tyle rozkręci, że będzie naprawdę czymś wow. Teraz są. Więc tak, mamy małe przedmioty i on je wychwyci. Ma tutaj specjalną kamerę i nawet później w aplikacji on mówi, co zobaczył. I jeżeli chodzi na przykład o jakiegokolwiek rodzaju kable, to je wykrywa naprawdę z dużą skutecznością. Jeżeli chodzi o mniejsze przedmioty, to on ma googlowskiego, podejrzewam, że TensorFlowa, aż tak głęboko nie patrzyłem, no ale ma rozpoznawanie obrazów. Więc on jest w stanie wtedy powiedzieć, coś widzę i zgadnąć, co to jest. Z tym zgadywaniem już mu wychodzi różnie. Jeżeli leży skarpeta, to może, jeżeli leży plecak, to może będzie, że to jest skarpeta, albo na odwrót, często widzi coś jako filiżankę, jako dzbanek i tak dalej. Ma tego całkiem sporo, takich pomyłek. Widzi, że coś jest małego i jest w stanie to ominąć, ale do końca nie rozpoznaje jeszcze, czym to jest. O dziwo, większym problemem są duże rzeczy, najczęściej meble. Bo tutaj zdarza się właśnie mu to, że on po prostu nie wychwyci tego konkretnego mebla i w niego przywali. A to, co Wam wspominałem o tym plastiku wcześniej, sprawi, że mogą być problemy.
Również ten robot może się zablokować. Po prostu przez to, że jest na tyle wysoki, to może w jakieś miejsce wjechać i się bloknąć i wtedy będzie wszystko to, co teraz właśnie Wam opowiem, związane z jego powrotami, które są już mocno problematyczne. Dlaczego powroty mają być ciężkie? Parę razy już to mówiłem i parę razy jeszcze będę mówił. Bardzo dużo fajnych technologii, niedopracowane jako całość. Czuję się czasami, wszyscy chyba, którzy kupili ten robot, czują się trochę jako beta testerzy tego rozwiązania. Więc o co chodzi? On ma trochę problemy właśnie z tym, jak napotka na coś, co mu przeszkadza. Więc co on wtedy bardzo często robi? Nie informuje nas o tym, że ma problem. Na przykład mogą być drzwi, które on po prostu przypadkiem zamknie, no bo wjedzie sobie do pomieszczenia, sam za sobą zamknie drzwi, bo nie wychwyci ich jako drzwi, tylko uderzy w nie, jest silny plastik, więc może je domknąć. Sam się zamknie w danym pomieszczeniu i będzie jeździł, jeżeli na przykład włączymy taką specjalną opcję powtórki, to on będzie jeździł i sprzątał to mieszkanie, aż umrze. To mieszkanie, ten pokój. On aż po prostu będzie go w kółko sprzątał. Jeżeli wyłączycie tą opcję i on na przykład właśnie napotka jakiś problem, to stanie i będzie czekał na włączonym silniku, aż go uratujecie. Tylko nie da Wam żadnej informacji o tym, że go uratuje, że macie go uratować, nie da żadnego pusza, więc po prostu na włączonym silniku będzie w danym miejscu stał, aż padnie. Więc tutaj jest z tym problem. Jest również problem z takim sposobem jego właśnie przy większych mieszkaniach z powrotami. Gdy on wróci do stacji, opróżni się i ruszy dalej na sprzątanie, to bardzo często zaczyna sprzątać jeszcze raz to, co sprzątał wcześniej. Więc ciężko jest wtedy ogarnąć duże mieszkanie. Warto jest, i tutaj też czytałem na kilku forach, po prostu ludzie sobie na przykład robią przy jednym sprzątaniu jakieś pomieszczenia, on wróci i wtedy robią inne pomieszczenia, żeby w ten sposób jeździł, a nie całe mieszkanie, bo on po prostu nie dojedzie do tych końcowych pomieszczeń. Więc tak jak widzicie, on ma kamerkę, ma lidara, czyli on różne rzeczy jest w stanie wychwycić, ale przez te problemy przez te problemy finalnie sprząta czasami nawet dłużej niż jego konkurencja. No bo mimo, że jest trochę zbyt inteligentny na to sprzątanie, mógłbym powiedzieć. A po drugie, to w sumie już w dużej mierze powiedziałem, to jest właśnie kwestia tego jego rozpoznawania obrazów. Czyli mamy te funkcje inteligentne, on jest w stanie to wychwycić, ale tak jak wspominałem, tak jak małe rzeczy mniej więcej łapnie, tak z dużymi no niestety ma problem. Pytanie, jak on sobie radzi na co dzień z tą jedną pojedynczą szczotką i takie działanie właśnie na co dzień. Więc tak, pojedyncza szczotka w teorii daje radę zamiast szczotki bocznej. No i nawet mamy taką opcję w aplikacji, to jeszcze będzie w tej części o aplikacji, żeby on, gdy posprząta całe mieszkanie, jeszcze się przejechał wokół krawędzi i wszystko dosprzątał. A jak to wygląda w praktyce? W praktyce brakuje tej szczotki bocznej. Tych 3 cm, żeby on na przykład rogi albo właśnie wśród listew coś doczyścił. Po prostu nie jest w stanie ta szczotka, która jest tutaj, wyjść poza obręb tego robota. No to się fizycznie nie da zrobić. On ma tą obudowę dookoła siebie. I w efekcie nie jest w stanie dosprzątać dokładnie tak jak roboty, które mają tą szczotkę. Więc moim zdaniem Samsung musi wrócić do tego pomysłu i po prostu dopakować tutaj 1 albo 2, jakkolwiek będzie chciał, no ale taką, która będzie w stanie dosprzątać te elementy po bokach. Poza tym, jeżeli chodzi o same sprzątanie, to jest porównywalnie jak z innymi, ani lepiej, ani gorzej, mniej więcej tak jak Roborock, Dreamy. Ja tutaj wielkiej różnicy nie widziałem. O czym trzeba koniecznie pamiętać, to jest to pierwszy robot od bardzo dawna, który nie ma żadnego mopowania. On nie ma mopowania w żaden sposób, nawet powinniśmy raczej nie puszczać go na mokrą powierzchnię, bo on tutaj ma całkiem sporo tej elektroniki z dołu, trochę styków, coś tam się może dziać, na przykład gdy wjedzie w wodę. Więc nie puszczajcie go, nie wiem, na jakąś kałużę rozlaną przez dziecko albo coś takiego, bo może się skończyć różnie. Kolejnym elementem codziennego sprzątania jest kwestia samoopróżniania. I jak to działa? Znowu, w teorii działa fajnie, no bo podjeżdża, od dołu się opróżnia i wszystko jest fajnie. W praktyce zostają nie wiem, czy to jest kwestia budowy tego zbiornika, bo on jest dosyć taki, tak jak mogliście zobaczyć, on jest dosyć pionowy, ma dużo szczelin, czy tam dużo zakamarków, w których zostają resztki.
Po prostu. I finalnie, tak czy siak, w pewnym momencie będziecie musieli go wyczyścić, mimo że robot sam się opróżnia. Co jest zaletą tej stacji do samoopróżniania, jest to, że od dołu jest dosyć łatwy dostęp do tego kanału, którym przedostają się śmieci do góry. W efekcie, nawet jeżeli coś tam będzie, to nie wiem, zatka go albo jakkolwiek będzie problem, no to możecie to łatwo opróżnić. No ale znowu miało być naprawdę samowystarczalnie, nie jest. A Roborock S7 i jego nowa stacja i ten Roborock S7 Max V, teraz kilka ich wyszło, Q7 też wyszedł, BO Samsunga i on powinien tutaj spojrzeć na to, jak te stacje są zrobione, jak te pojemniki na śmieci w samych robotach są zrobione i po prostu dojść do tego poziomu, który ma Roborock, bo niestety, ale Samsung tutaj obrywa. Jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie tego robota, jeżeli chodzi o jego działanie, ważna, ale warto o niej wspomnieć, on jest w stanie wykryć różne powierzchnie, czyli jest w stanie jeździć po twardej powierzchni, ale gdy wjedzie na dywan, no to wychwytuje to, że wjeżdża na dywan i po prostu odpala większą moc. Warto wspomnieć, warto pamiętać. Teraz przejdziemy do aplikacji, a powiem Wam trochę, jak to tam wygląda, o znowu plusach i minusach. Więc tak, aplikacją do zarządzania tym robotem jest Samsung SmartThings, czyli ta główna aplikacja, która należy do ekosystemu Samsunga. Możecie tam mieć właśnie roboty, suszarki, pralki itd. Aplikacja przeszła jakiś czas temu dosyć mocny redesign. Dużo osób mówiło, że na minus, bo wyglądała bardziej jak aplowski dom. Dla mnie jest wygodniej, ja ją teraz wolę, więc jest całkiem spoko. Więc tak, zacznijmy od samego łączenia, bo tutaj są już niewielkie problemy. My mieliśmy niewielkie problemy, gdzie czytałem na internecie, ludzie mieli znacznie większe problemy. Czyli ten robot miał albo problem z połączeniem się z aplikacją, a w skrajnych przypadkach niektóre modele miały problemy w ogóle z Wi-Fi i po prostu traciły połączenie, bo wchodziły w tryb offline i wtedy trzeba go jeszcze raz włączyć, wyłączyć. Strasznie upierdliwe przy robocie odkurzającym. My tego nie mieliśmy, ale problemy z samym robotem i podpięciem go za pierwszym razem tutaj już były. Teraz przechodząc stricte do aplikacji. Więc tak, jeżeli chodzi o aplikację i to, co widzimy, jeżeli chodzi o nasze pokoje, to jest bardzo dobrze. Znaczy, Samsung dobrze zrobił tą całą część zarządzania domem. Mamy nasze pomieszczenia, możemy je sobie ponazywać. Później, jak będzie działała ta kamerka, to mamy nawet różnego rodzaju właśnie przedmioty, które się tam znajdują. Robot jest w stanie wychwycić, że nie wiem, kupa od psa jest na ziemi, ominąć ją, dać nam znać o tym, że ona się tam znajduje i w tym momencie my możemy ją posprzątać, on posprząta wszędzie wokół i wróci sobie do niej. Naprawdę fajna rzecz, więc ten podział na pomieszczenia, nazywanie jest całkiem spoko. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to właśnie możemy też wybrać sprzątanie pomieszczeń, możemy wybrać sprzątanie around furniture, czyli wokół mebli. To jest taki, on jakby jedzie w dane pomieszczenie i właśnie sprząta wokół mebli, tak jak sugeruje ta nazwa. To ciężko to jest sobie nawet jakoś opisać, jak to działa. Takie coś pomiędzy sprzątaniem pomieszczenia a sprzątaniem typu spot, czyli takim w danym konkretnym miejscu. Idąc dalej, możemy zobaczyć takie podstawowe funkcje tego robota. Możemy go sobie właśnie wystartować, zobaczyć jego tryb działania, to jaka jest moc ssania. Tutaj nie ma dużej ilości tak naprawdę tych rodzajów ssania. Tutaj jest akurat Suction Power Smart uruchomiony ostatni. Ogółem, jeżeli chodzi o jego głośność działania, to mniej więcej 60 a 70 dB. Jeżeli chodzi już o opróżnianie stacji, to samo opróżnianie to jest naprawdę głośne, więc wtedy nie powinniście być obok. Najlepiej, żeby on po prostu jeździł, kiedy Was nie ma w domu i Wam nie przeszkadzał, albo żebyście tego nie słyszeli, bo jest głośny bardzo, gdy się opróżnia, ale to chyba już każdy robot w ten sposób ma. Możemy sobie też zobaczyć, ile metrów ostatnio wysprzątał, ile mu to czasu zajęło. I jest tutaj m.in. opcja Home Monitoring, ale do niej jeszcze przejdę, bo jest taką funkcją, o której trzeba powiedzieć coś ekstra.
Możemy sobie opróżnić pojemnik, możemy zarządzać mapami, czyli właśnie sobie poustalać te nazwy, podzielić na obszary i tak dalej, wszystko to, co chcemy. No i możemy sobie zrobić jakiś harmonogram sprzątania, ale jego pokażę Wam za chwilkę. Wchodząc w takie głębsze ustawienia, możemy sobie między innymi ustawić wielkość przedmiotów, które ma omijać, czy to mają być przedmioty małe, średnie czy duże. Więc my sobie ustaliliśmy je na małe, czyli nawet jeżeli nie wiem, jakaś mała zabawka albo cokolwiek leży, to on powinien to omijać. U Was no, to już będzie zależało, jak chcecie to ustawić. Tak jak wspominałem, to działa fajnie. Tak? Tą kamerkę sobie wychwyci, ominie to, poinformuje nas. Różnie z tym powiedzeniem, co to było, ale ominąć ominie. Jego zaletą jest język, gdyż mamy język polski i mówi do nas piękną polszczyzną, więc tutaj fajnie Samsung, że nie zapomniał o Polsce pod tym względem. Nadal niewiele robotów to posiada, a Samsung ma. Czyli JetBot AI mówi normalnie po polsku, więc nawet osobom, które nie znają angielskiego, możecie go podarować, aczkolwiek będzie to dosyć drogi podarunek, ale o tym będzie na samym końcu. Nazwa tego robota zostawiłem, to jest ta nazwa od Soshi, Oh My AI. Tutaj jest w samym Samsung SmartThings, to możemy określić, w którym on się znajduje w pomieszczeniu i w jakiej lokalizacji. I na sam koniec to jest to, co Wam wspominałem, czyli możemy sobie ustawić jego harmonogram. Czyli możemy sobie ustawić, w jakie dni, w jakie godziny ma jeździć, z jakim trybem, z jaką siłą ssania, no i to, czy ma sprzątać całe mieszkanie, czy tylko jakieś wybrane pomieszczenia. Więc tam możliwość ustawienia tego harmonogramu jest całkiem fajna, bo mamy sporo tych opcji. Funkcją, o której powiem coś ekstra, jest właśnie Home Monitoring. Samsung wprowadził tutaj do tego robota funkcję takiego strażnika. Za pomocą tej kamery możemy sterować robotem i oglądać, co się dzieje w naszym domu. Na przykład, co robi nasz pies, czy nie ma jakichś złodziei, albo czy możemy podjechać, że on nas poinformował, że widzi gdzieś jakiś bałagan, którego nie może posprzątać i podjechać, zobaczyć, co to jest za bałagan. Ta kamerka, ona lepiej działa przy świetle, jak jest ciemno, to nie da rady, nie rozpoznacie jakoś, nawet z dobrym światłem nie rozpoznacie super, co tam się dzieje, ale coś zobaczycie, tak? Zobaczycie z grubsza mniej więcej, gdzie jest ten problem. Ten home monitoring działa na kilka zasad. Tak naprawdę możemy albo mieć ustaloną trasę przejazdu, możemy mieć w konkretnych godzinach, możemy też po prostu przejąć jakby kontrolę nad tym robotem, pojeździć sobie nim i zobaczyć, co tam się dzieje. Więc całkiem fajne wykorzystanie tej kamery 3D, która jest z przodu właśnie do rozpoznawania przedmiotów, jako dodatkowej funkcji, która jest mimo wszystko zaletą dla tego robota. Czas na podsumowanie tego robota. Ogromne oczekiwania, ale dużo niedopracowań. Niestety. Samsung, to jest to, co mówiłem wcześniej. Samsung stworzył robota, którego gdy używamy, czujemy się trochę jak beta testerzy. Te problemy z powrotami, trochę ze sprzątaniem, ten element plastikowy, który obija nam meble, brak tej szczotki bocznej. To są rzeczy, które są moim zdaniem do poprawy. Te software'owe myślę, że Samsung z czasem poprawi. I on będzie, kto wie, może nawet oglądając ten film, te rzeczy, o których Wam mówiłem, które są problemami właśnie takimi software'owymi, znikną z kolejną aktualizacją. On już wykorzysta ten drzemiący potencjał. Bo ten cały hardware taki AI-owy, ten cały procek od Intela, który jest tam wpakowany, on jest naprawdę dobry. Gdy to połączymy właśnie z uczeniem maszynowym, z TensorFlowem, kiedy on się na przykład będzie coraz więcej uczył jeździć po naszym mieszkaniu, będzie coraz lepiej sprzątał nasze mieszkanie. I z czasem może faktycznie to wykorzystywać, że nawet, to myślę, że jeszcze trochę wody upłynie, aż będzie w stanie naprawdę dobrze wykrywać, jakie są przedmioty, ale niemniej jednak będzie w stanie to robić i porównywać z innymi przedmiotami, omijać, informować nas tak, jak być powinno. Czyli naprawdę dobrze sprzątać. Ale te rzeczy hardware'owe, jak właśnie te elementy plastikowe, czy ta szczotka boczna, tutaj po prostu musi przejść kolejna generacja tego robota, która będzie to miała, bo to są faktycznie problemy. Szczególnie jak mówimy o cenie tego robota. Bo ten robot na otwarcie kosztował 7000 zł. Teraz dostaniecie go za około 6000, 6200. Porównując go z konkurencją, nawet z najdroższymi modelami, z Roborockiem Q7, z Dreamim, z 360, to nadal jest dużo drożej. On, można powiedzieć, że jest porównywalny
tak do Roboroka S6 Max V, który też ma kamerkę 3D i radar, ale on kosztuje 4,5 tysiąca, czyli ponad 1500 zł taniej. Czy jest warto dopłacać tyle pieniędzy do Samsunga? Moim zdaniem nie, dopóki te rzeczy nie zostaną poprawione, chyba że bardzo podoba Wam się jego wygląd i strasznie chcecie, albo macie wszystko w ekosystemie Samsunga i chcecie, żeby nie mieć więcej aplikacji, no to wtedy warto, ale jest to naprawdę topowy sprzęt, który jest nie do końca niestety dopracowany. Wierzę w Samsunga, wierzę, że JetPod AI jest na pewno o wiele lepszym kierunkiem niż to, czym były Powerboty, tak? Bo oni tam byli naprawdę do tyłu z robotami. Tutaj po prostu chyba wypuścili pół roku, rok za wcześnie ten model, przed dopracowaniem tego wszystkiego, wydaje mi się, na zrobienie wszystkich testów, które by na przykład pokazały to, że gdy on nie jest w stanie dobrze wychwycić tego mebla za pomocą tej kamery 3D i ma ten plastik, to po prostu w niego uderzy. Ale z drugiej strony, gdy są małe rzeczy, nie przejedzie. Ta cała historia kiedyś, dawno temu z Rumbą, która natrafiła na odchody psa i historię dalej znacie, z tym robotem to się na szczęście nie zdarzy. No ale 6000 zł za robota to już jest naprawdę dużo. Ja mam nadzieję, że ta recenzja była na tyle wyczerpująca, że zobaczyliście wszystko, co chcieliście o tym robocie, że możecie już podjąć decyzję, czy go kupić, czy nie. Jak zawsze link do kupna znajdziecie zresztą w opisie tego filmu, możecie go tam kupić i nas przy okazji wesprzeć. Ja dziękuję Wam za ten film, zapraszam Was do polajkowania, do subskrypcji, no i oczywiście do wpadania na SmartMe. Do zobaczenia.